Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny box oparty na Android TV, czyli to, co misiaczki lubią najbardziej. Tutaj gdzieś podlinkuję Wam listę tych Android boxów, bo trochę ich na kanale już testowałem. Dzisiaj nowy model, świeżutki, prosto od producenta, od firmy Ostark. Dopiero wchodzi na europejski rynek. Jest to nowość, więc na internecie, na YouTubie jeszcze niewiele testów będzie dotyczących tego produktu. Ja postaram się Wam w miarę szczegółowo go dzisiaj opisać, a więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o opakowanie, to jest tekturowe, niebieskie, brawo producent, ekologiczne opakowania są w modzie, szkoda używać plastiku, im więcej tektury, tym lepiej. Ostark, firma znana, produkująca osprzęt telewizyjny, testowałem już jego tuner, ich tuner telewizyjny DVB-T2, też Wam gdzieś tutaj linka podrzucę. Był też oczywiście tuner combo satelitarna, telewizja satelitarna plus telewizja naziemna, też tutaj linka Wam gdzieś podrzucę. Czas na boxa z Android TV, a ten box jest o tyle ciekawy, że jest to model OT3 wspierający już 4K. Oczywiście producent już się chwali wsparciem dla YouTube'a, dla Netflixa, dla Google Play i dla Chrome, przeglądarki Chrome, ale to, co najbardziej istotne, słuchajcie, to to, że oprócz dosyć standardowej konfiguracji, czyli 2 GB pamięci operacyjnej RAM i 16 GB pamięci flash, brawo, że tutaj ktoś nie pisze, że jest to ROM, mamy na pokładzie świeżutkiego Androida 11. Oczywiście wsparcie 4K Ultra HD to już jest w tej chwili standard. Box wspiera też kodek AV1, który no w zasadzie jest już w tej chwili must have, powoli staje się, bo YouTube nawet przechodzi na AV1. Mamy podwójne Wi-Fi, słuchajcie, i 2, i 4 GHz, i 5 GHz, czyli dual band i całkiem świeży Bluetooth 5.0. Czego chcieć więcej? Tutaj powtórzenie tych najważniejszych informacji. Android 11, dwusystemowe Wi-Fi 4K Ultra HD, logo Ostarka, druga strona, powtórzenie informacji, słuchajcie, i druga strona. A na drugiej stronie mamy w zasadzie jeszcze zawartość zestawu, sam box, pilot, kabel HDMI, jak zawsze producent dołącza, miły gest, ładowarka 10W, 5V, 2A i no battery. Tym razem nie dostaniemy baterii do pilota. Dlaczego? To taki żart oczywiście. Zapewne również będzie można zamiennie używać akumulatorków. Made in China, standard, poglądowe zdjęcie z zegarkiem. Ja lubię zegarki, a więc przejdźmy do rozpakowania. W opakowaniu otrzymujemy samą jednostkę centralną, czyli boxa. Box jest, słuchajcie, ciekawy. Dlaczego ciekawy? Tutaj mamy błyszczący plastik i matowy. Z przodu to będzie ten wyświetlacz, o którym mówiliśmy wcześniej, który jest pokazany również na zdjęciu na opakowaniu. Mamy, słuchajcie, port na karty pamięci i 2 porty USB, czyli bogato, jeżeli chodzi o porty. Mamy wyjście audio-wideo, mamy Ethernet również, czyli nie trzeba się bawić tylko Wi-Fi, jeżeli mamy kabel, jest pewniejszy. SPDIF oczywiście jest i HD, czyli HDMI, oznaczone tutaj HD, jak również port zasilania. Z trzeciej strony nie mamy nic, na dole, słuchajcie, mamy takie fajne nóżki, brawo producent, nie będzie się rysować, będzie stabilnie stać pod telewizorem. Ale to nie jest całość, cała zawartość zestawu, mamy jeszcze, słuchajcie, kabelek HDMI oczywiście. Mamy też zasilacz, słuchajcie, i ten zasilacz jest 10W, to już ustaliliśmy, tak, 2A, 5V. Pamiętajcie, żeby nie podłączyć 9V zasilacza, żebyście się nie pomylili. Pilocik i tutaj jest, słuchajcie, zaskoczenie, może jeszcze instrukcję pokażę Wam. No ale jak wiecie, ja nie lubię przeglądać instrukcji.
Jak nie będę czegoś wiedział, to wtedy sprawdzę. Mamy tego pilota. Pilot jest zaskoczeniem dla mnie, bo zazwyczaj piloty wyglądają do Android TV nieco inaczej. Ten wygląda tak. A słuchajcie, zazwyczaj wyglądają w ten sposób. Więc jest tutaj znacząca różnica. Na razie jest mi się ciężko odnieść do tego, czy będzie to wygodniejsze w użyciu, czy mniej wygodne. Mamy wyciszanie, włącznik, klawisze numeryczne to na plus, IPTV. Tu mamy wybór trybu pracy, myszka, home, klawisz głośniej, ciszej, klawisze kierunkowe, 4 klawisze funkcyjne i tutaj klawisze do chyba odtwarzania, logo Ostarka. Mamy też naklejkę z kodem kreskowym do chińskiej strony. No i zasilanie oczywiście 2 paluszki małe. No nic, słuchajcie, to czas przetestować Ostarka i sprawdzić, jak się sprawuje. Jeżeli chodzi o menu, to tak właśnie wygląda zaraz po uruchomieniu. Menu ekranowe nowego Ostarka OT3 4K. Mamy do tego takiego pilota. Możemy sterować za pomocą klawiszy funkcyjnych, bądź też za pomocą myszki wbudowanej tutaj jak widać na pilocie, albo za pomocą tych klawiszy tutaj kierunkowych, więc dla każdego coś dobrego. Słuchajcie, mamy główne menu składające się z 3 elementów. Jest to menu jakby główne, drugie to jest szuflada z aplikacjami, a trzecie to ustawienia. Oczywiście możemy tutaj również edytować sobie różne skróty do aplikacji. Może przejdźmy do ustawień właśnie i zobaczymy sobie pewne kwestie. To, co najistotniejsze, słuchajcie, to to, że jak widać tutaj to menu jest bardzo wysokiej rozdzielczości. Producent podkreśla, że produkt jest dedykowany do rozdzielczości 4K i widać to nawet w menu, które ma dosyć małe literki, małe litery, wysoką rozdzielczość. To jest widoczne. Sprzęt jest dedykowany do telewizorów 4K, chociaż dzisiaj tutaj ja korzystam z telewizora akurat Full HD, z monitora Full HD, natomiast generalnie jest dedykowany do 4K. To, co pewnie Was będzie interesować, to jak wygląda kwestia urządzenia. O urządzeniu możemy powiedzieć wiele dobrych rzeczy, mianowicie to, że mamy Androida tvOS wersja 11. Słuchajcie, więc no, wersja jedna z najświeższych. Brawo producent, brawo Ostark. Mamy też, słuchajcie, informacje, na przykład tutaj możemy sprawdzić, czy jest jakiś update. Mamy ostatnią wersję 11, no ciężko byłoby oczekiwać jeszcze nowszej wersji. Możemy tutaj, słuchajcie, również sprawdzić ilość pamięci, bo to będzie na pewno każdego interesować. Mamy łącznie 16 GB pamięci, a wolnej jest gigabajtów 12, czyli całkiem sporo. Około 4 GB tracimy na system, 12 jest do dyspozycji, to powinno każdemu wystarczyć. Wracając do menu głównego, słuchajcie, mamy tutaj możliwość jeszcze z lewej strony taki pasek uruchomionych aplikacji, możemy je zwalniać, to jest bardzo fajne, ale jest to chyba cecha tak naprawdę tej nakładki. I słuchajcie, z takich aplikacji głównych, które już na samym początku są widoczne, to jest MyTV. Jest to, słuchajcie, klient IPTV, więc jeżeli ktoś korzysta z tego typu urządzeń, to może z IPTV korzystać. Jest to taka nakładka tak naprawdę na aplikację Stalker. Bo tutaj wchodzimy w ten samo menu i możemy sobie dodawać usługi sieciowe, jeżeli ktoś z nich korzysta. Jest to zainstalowane, preinstalowane.
To, co też na plus, to oczywiście od razu File Manager, który dostajemy jakby w standardzie. Brawo producent, nie musimy nic instalować. Mamy też asystenta instalacji oprogramowania. Możemy sobie instalować aplikację z pendrive'a po prostu. Nie musimy też do tego celu doinstalować żadnego oprogramowania. Tu nam wszystko podsuwa producent pod rękę, od razu na gotowe. Możemy przeglądać i pliki i możemy też instalować aplikacje z zewnętrznych źródeł od ręki w zasadzie. Mamy też Plexa, YouTube'a, mamy też Updatera i tutaj możemy sprawdzić update'y. Nie mamy, możemy też zainstalować je ręcznie. Kolejny plus dla producenta. Mamy odtwarzacz plików, więc również tego nie zabrakło. Nie zabrakło Plexa, Media Center. Galeria jest mniej istotna według mnie. Mamy Miracasta i AirScreena, więc aplikacje, które pozwolą nam castować obraz, zdjęcia, wideo na ekran telewizora bez problemu. Mamy tego Plexa, o którym wspomniałem wcześniej. Dla wielu będzie to plus. Mamy Play Store'a, najistotniejsze, w którym możemy sobie dodatkowe aplikacje doinstalować. I mamy również, słuchajcie, Netflixa. Z tym, że Netflix akurat tutaj nie ma chyba certyfikacji niestety w 4K. Jest w takiej wersji SD, więc no, tutaj nie jest najlepiej. YouTube działa w rozdzielczości, bo tego Wam nie pokazałem. Możemy ustawiać rozdzielczość na 4K, więc działa w Full HD, działa w 4K. Brawo. Natomiast wracając już do głównego menu i innych aplikacji, to tylko z tym Netflixem, do tego Netflixa mogą mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Tutaj jak widać mamy otwarte aplikacje, które możemy pozamykać z boku, wyczyścić pamięć, więc nie obawiałbym się tego, że urządzenie ma tylko 2 GB RAM-u. Większość urządzeń, czy Stronga, czy Canal Plusa, czy Xiaomi daje sobie radę przy 2 GB bez problemu, a tutaj mamy jeszcze łatwe kasowanie aplikacji, usuwanie aplikacji z pamięci. Możemy, tak jak powiedziałem, korzystać też z IPTV, to jest też tutaj przygotowany przez producenta w postaci nakładki MyTV. Możemy personalizować sobie dowolnie urządzenie. Mamy też przeglądarkę internetową w postaci Chroma i tutaj, słuchajcie, przyda się na pewno jedna z funkcjonalności, a mianowicie funkcjonalność w postaci, nie wiem, czy to będzie widać, tutaj myszki, bo włączając tą funkcjonalność, słuchajcie, mamy opcję korzystania z myszki. Ja zaraz to może pokażę. Słuchajcie, mamy tutaj taką myszkę, którą możemy sobie przesuwać i na przykład klikać, jeżeli ktoś by chciał korzystać ze stron internetowych. Jest taka opcja, co prawda nie jest to najwygodniejsze, ale możemy jak najbardziej korzystać z myszki. Czyli na co dzień korzystamy z tych klawiszy kierunkowych, a jeżeli jest taka potrzeba, korzystamy z myszki. Podsumowując, Ostark oferuje ciekawą przystawkę telewizyjną opartą na Android TV 11 z nowym Bluetoothem w wersji 5.0, również z dwusystemowym Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Oferuje również aplikację do IPTV, a na dodatek, słuchajcie, mamy pełną certyfikację znaków CE, co oznacza, że urządzenia czy akcesoria, samo urządzenie i akcesoria, które otrzymujemy w zestawie, są zgodne z normami Unii Europejskiej, jak również są certyfikowane, czyli minimalizują ryzyko jakichkolwiek wypadków, zapaleń czy uszkodzeń sprzętu, więc mamy sprzęt, który przeszedł testy i który myślę, że zapewnia dobrą funkcjonalność
z ciekawą oprawą graficzną. Poniżej tradycyjnie dam Wam linka do oficjalnego sklepu producenta, jeżeli chcielibyście nabyć ten produkt. Ja oczywiście proszę o łapki w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał, subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory takiej subskrypcji nie posiadacie, i oglądajcie również inne materiały na kanale, a na koniec Wam jeszcze tutaj podrzucę linki do innych TV Boxów i do produktów firmy Ostark, które testowałem na kanale. Hej, hej!